Kim jest ilustrator czy ilustratorka? No to jest taka dziedzina sztuki, ilustracja, którą możemy sobie wybrać, która właśnie polega na interpretacji materiału, nad którym pracujemy. Jest to z jednej strony przyjemne, fajne. Jeżeli lubimy to robić, to może być to naprawdę nasz ulubiony sposób na działania artystyczne, ale trzeba pamiętać o różnych rzeczach, że może być to również bardzo trudne. Ilustrowanie to jest przyjemność przede wszystkim. Dla mnie eksperymentowanie, zabawa, ale też porządkowanie, sprzątanie własnych myśli i organizowanie obrazu do tekstu tak, żeby ten tekst był lepszy z tym obrazem niż sam ze sobą. Ilustrowanie jest czymś, co można zacząć robić w każdej chwili swojego życia. Zawsze można przyswoić sobie jakąś technikę, nauczyć się jej, spróbować ją sfotografować, ułożyć w jakąś sekwencję klatek i mamy gotową książkę. Świetną formą wyrazu artystycznego są ziny. Co to są ziny? Czym jest zin? Zin, nazwa pochodzi od słowa magazyn. To są publikacje, które możemy sobie zrobić materiałami dostępnymi wokół nas. Potrzebujemy kartkę, długopis, coś do mazania, klej, taśmę dwustronnie klejącą i z tego możemy sobie sami zrobić swoją publikację, swoją mini publikację. Nie potrzebujemy do tego wydawnictwa, nie potrzebujemy do tego pieniędzy, nie potrzebujemy do tego specjalistycznego sprzętu. Wystarczy pomysł i podstawowe narzędzia i możemy sobie takiego zina stworzyć. Ziny są świetnym sposobem na ćwiczenia, na wprawianie się w tej sztuce. Moim takim backgroundem, tłem, od czego zacząłem, było właśnie tworzenie zinów. To jest plac zabaw, to jest pole eksperymentu. W zinach można zrobić wszystko, co tylko nam podpowie nasza wyobraźnia. Żeby ilustrować, musimy mieć kawałek podłoża i narzędzie, które zostawia ślad. Może to być mokry piasek i palec, może to być spray i ściana, może to być ołówek i kartka, albo serwetka, albo kawałek jakiejś starej gazety, wszystko jedno. Chodzi o to, żeby zapisać tam w formie obrazu swoje myśli. Pamiętam, były takie czasy, gdzie uważano, że ilustracja się skończyła, że wszystko zrobi dla nas komputer. Teraz mamy powrót troszeczkę do tych czasów z powodu narzędzi AI. Ale komputer za nas wszystkiego nie zrobi. Tak naprawdę za wszystkim stoi człowiek, czyli to dotknięcie człowieka, również to rzemiosło i część artystyczna, ono nam pomoże już przez sam kontakt z tym dziełem przekazywać pewne treści. Czyli im więcej fajnych, ciekawych, ładnych rzeczy będziemy oglądać, to tak naprawdę my już się będziemy czegoś uczyć. Mówię tu oczywiście o tych młodych czytelnikach. Mi się wydaje, że jak się jest młodym, to wielką uwagę przykłada się do tego jak. Czyli jaka technika, czy to jest technicznie perfekcyjne, bo jest na przykład pięknie narysowane ołówkiem czy akwarelą, czy jakąś inną techniką, a im człowiek jest starszy, tym myśli sobie, że ważniejsze jest to pytanie dlaczego, dlaczego taką techniką, dlaczego w taki sposób, niż to jak. Ta forma i ten styl jest tematem drugoplanowym. Komputer i pędzel czy ołówek to jest technika taka sama jak każda inna. Fajnie mieć taki wachlarz różnego rodzaju umiejętności, jeśli chodzi o techniki, bo można nimi żonglować i nie nudzić się przy projektowaniu książek, wybierać sobie różnego rodzaju prace manualne. To jest zawsze bardzo przyjemne. Ja lubię pracować w komputerze, lubię pracować na kartce, wolę pracować na kartce, ale kiedy widzę ilustratorów, którzy poruszają się gdzieś tam tylko w obrębie technik komputerowych, to uważam, że super. Gdy zacząłem tworzyć komiksy,
bardzo inspirowała mnie popkultura. Głównie w tym komiksowym wydaniu związanym z reklamą i z komiksem dla dzieci. Nie tylko takim jak klasyka polskiego komiksu, na przykład jak Kajko i Kokosz, czy Tytus, Romek i Atomek, czy wręcz Koziołek, Matołek, które są lekturami szkolnymi, ale na przykład amerykański mainstream, czy komiks frankofoński. Ten świat jest dzisiaj tak dostępny, że można oglądać dużo Instagrama, dużo stron YouTube'a. Wydaje mi się, że można się nauczyć oglądając pracę innych artystów, inspirować się nią. I im więcej się tego robi, to jest taki trochę trening, tym coraz bardziej się czuję, jak to robić i w którą stronę zmierzać. Taki moment nasączenia jakąś stylistyką czy czymś sposobem myślenia jest czymś potrzebnym. Dzieciaki to robią właśnie mając te 7, 8, 9 lat, kiedy taki jest u nich moment uczenia się przez kopiowanie i wydaje mi się, że należy sobie jakby pozwolić na to także w takim dojrzałym, dorosłym życiu, no bo to jest jakiś taki element nauki, próby zrozumienia czegoś języka. Komiks i animacja pochodzą z tego samego pnia. Powstały mniej więcej w tym samym czasie, więc są troszeczkę starsze od filmu. Ale pomimo tego wspólnego pnia, z którego się wywodzą, gdyż pierwsi twórcy animacji byli również pierwszymi twórcami komiksów, to są dwie zupełnie inne sprawy. Dlaczego? Dlatego, gdy oglądamy animację, to jest to sekwencja, ale przed nami jest linia czasu. A my patrzymy się w ekran, na to, co jest nam pokazane. W przypadku komiksu widzimy całą planszę, całą kompozycję naraz. Czyli zadanie twórcy komiksu polega na tym, że musi zmusić oko czytelnika, żeby podążało dokładnie tą ścieżką, którą my sobie jako rysownik wymyślimy. Moim marzeniem po liceum plastycznym było zostać operatorem filmowym. I to marzenie o filmie zostało ze mną właściwie do dzisiaj i trochę realizuję je w projektowaniu książek. Książka też jest takim filmem. Ta narracja wizualna jest podobna, linearna. Rozpoczyna się od pierwszej strony i kończy na ostatniej i coś w tej przestrzeni musi się wydarzyć. Bardzo lubię i bardzo ważne jest dla mnie, żeby poszczególne strony rozkładówki były w jakiejś relacji do siebie. Czyli lubię takie napięcia pomiędzy stronami, kiedy jedna strona ma kompozycję taką cichą, kiedy jest jakieś amor vacui, dużo przestrzeni i powietrza, to lubię, kiedy na następnych rozkładówkach, jak w muzyce, jest głośniej, gęściej, ta kompozycja jest bardziej dynamiczna i staram się tak budować książkę, trochę jak utwór muzyczny także, żeby ona nas nie męczyła, nie nudziła, żeby nas wzruszała i nie pozostawała obojętna. Ilustrowanie to jest przekładanie naszego wrażenia, tego co czytamy i jakaś interpretacja, czyli wkładamy w to swoje umiejętności, swoją wrażliwość, swoje różne rzeczy, które lubimy robić, swoje inspiracje i staramy się, żeby ta ilustracja, żeby ten obrazek do tekstu czy do jakiejś historii jak najbardziej odpowiadał do tej historii. Jako autorzy ilustracji jesteśmy również współautorami danego dzieła, czyli to, co my włożymy od siebie, to jest nasz wkład właśnie w tą książkę, czy w komiks, czy w inny projekt, który robimy. Kwestią kluczową okazuje się umiejętność zrozumienia takiego naprawdę dogłębnego, nawet bym powiedziała, analizy tekstu i wtedy możemy się do niego odnieść, my jako twórcy tej strony wizualnej interpretacji i nawiązać jakiegoś rodzaju dialog z autorem tekstu.
I to jest w ogóle podstawa takiej interpretacji. Czym ona jest? Tego według mnie nikt nie wie, dlatego że każdy ma inny stosunek do tekstu literackiego, inaczej go postrzega. To jest dowód na to, że tak naprawdę to, co widzimy, jest praktycznie w naszej głowie, a to, z czego to jest stworzone, to jest, no właśnie, to jest kwestia naszej wyobraźni i tego, jak umiemy się odwołać do wyobraźni odbiorcy. Niezależnie, czy to jest tekst stricte literacki, czyli czy dla dzieci, czy dla dorosłych, czy to jest tekst umieszczony w gazecie, czy w internecie, czy to jest poezja, poemat narodowy, Pan Tadeusz, czy wiersz dla dzieci, Pan Maluśkiewicz i Wieloryb, to on stwarza określone ramy, nie tylko w sensie znaczeń, które kryje i interpretacji, ale też rozwiązań strukturalnych, rytmu, metrum, kadencji zdań, akapitów i tak dalej. Więc żeby zabrać się do interpretacji, to trzeba najpierw tak naprawdę słuchać się w autora i nie po to, żeby robić to, co on, tylko żeby z nim rozmawiać. Zawsze najfajniej jest i najpiękniej, kiedy dostajemy tekst, który ma w sobie zaklętą taką zagadkę, którą ilustrator musi wydobyć na wierzch, odszyfrować ją i ubrać w jakiś język plastyczny. Ja miałam wielkie szczęście i dostałam parę razy taki tekst. Takim tekstem była na przykład Prawdziwa bajka do tekstu Mikołaja Łozińskiego, albo Babcia robi na drutach Uriego Orlewa, albo Dziewczynka z cienia Jana Karpa. To chyba były najlepsze teksty, jakie miałam szansę ilustrować. Inspirują mnie dobre teksty, ale inspirują mnie też artyści, którzy konsekwentnie podążają swoją drogą, nie patrzą na boki, wiedzą czego chcą i takie kategorie wolności stawiają sobie bardzo wysoko. Inspiracje kryją się wszędzie. Problemem jest umiejętne ich wyłuskanie, żeby one wspierały ten nasz pomysł, ponieważ naprawdę inspirować się można wszystkim. Rozumiem, że każdy twórca ma jakieś upodobania, ma jakieś ścieżki swojej wyobraźni, jest w czymś zanurzony, ma swoje ulubione obrazy, swoją ulubioną muzykę itd., swoje ulubione filmy. Te nawiązania, te inspiracje, te korzenie są mniej lub bardziej odczytywalne dla odbiorców. Pytanie jest, jak głęboko autor chce je ukryć, albo jak intensywnie i namiętnie chce z nimi romansować na oczach widzów.